Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Ja niestety nadal chory. Walimy antybiotyki z Mariolą. Mariola ma mamy taki kaszel jakiś przewlekły. Mariola już ma od miesiąca i w końcu żeśmy się zdecydowali, że skoro samo nie przechodzi, to trzeba walić antybiotyki. Jesteśmy na antybiotykach, aczkolwiek mogę trochę kaszleć, za co przepraszam, ale postaram się tego nie robić. Natomiast jest jak jest, jesteśmy chorzy i koniec. Dlatego też z filmami raczej mówię, ostatnio mniej trochę wrzucałem w zeszłym tygodniu z tego względu, że nie byłem w stanie nic w zasadzie nagrać, nie kaszląc co 20 sekund. Dobra, co tam nowego się pojawiło w poprzednim tygodniu? Całkiem fajnie się, nie fajnie, rozwinęła się cała sprawa związana z Unity. Mówiłem w poprzednim odcinku, że Unity wprowadziło dość dziwaczne zasady. Nie trzeba było czekać długo na odpowiedź. Ponad pół tysiąca, słuchajcie, deweloperów postanowiło w ramach protestu wyłączyć reklamy w swoich grach. I powiedzmy sobie szczerze, Unity w pewien sposób musiało to w jakiś sposób odczuć, bo zapowiedzieli, że zmienią swoją politykę i faktycznie kilka dni później pojawiły się pewne zmiany, które, że tak powiem, że Unity ugięło się pod naciskiem deweloperów, wystosowali list otwarty z przeprosinami, ale co z tego? Tak naprawdę mleko się już rozlało i myślę, że wielu deweloperów, którzy się przejechali na Unity i już przesiedli się na przykład na coś innego, nie wiem, czy będą chcieli wracać. Z tego względu, że nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Wydaje mi się, że to jest takie trochę badanie rynku. Może tutaj trochę za bardzo zaagresywnie weszli w to, ale nie oznacza to, że te plany gdzieś zniknęły. One może zostały tylko przeniesione na późniejszy termin i kiedyś one zostaną wprowadzone albo będą wprowadzane stopniowo. Dlatego wydaje mi się, że Unity nadszarpnęło poważnie swoją reputację, bardzo poważnie. Zastanawiam się, ilu deweloperów, którzy w planach, czy też po prostu odeszli od Unity, powróciło do niego, czy raczej już pozostali przy innych rozwiązaniach. Natomiast cóż, niestety CEO Unity, to jest właśnie już ten gość, o którym mówiłem, jest strasznie pazerny na pieniądze i takie działania niestety tutaj nie przyniosą dobrych efektów. Natomiast to jest też jeszcze jedna fajna rzecz. Zobaczcie, ile mogli zdziałać deweloperzy, kiedy wszyscy zwarli się w jedną grupę i się postawili. Myślę, że z graczami mogłoby być tak samo. Gdyby wszyscy się razem zawzięli przeciwko komuś, to też by mogli pewnie dużo ugrać. I tutaj właśnie się pokazane zostało to, że w grupie siła tak naprawdę, w kupie siła i Unity musiało się odnieść do swoich pomysłów. I oczywiście zostały one zmienione. Co będzie w przyszłości? Nie wiem. Ja powiem Wam, że jeżeli zacząłbym pracować na Unity i w trakcie wyszłaby ta sprawa, ja bym znalazł jakieś inne rozwiązanie, nie wiem, darmowe. Czy wróciłbym do Unity? Pewnie nie. Pewnie bym nie wrócił, bo bałbym się tego, że to jest tak naprawdę początek. Bądź będą te wszystkie zmiany, które wcześniej miały być sprowadzone na hura, będą wprowadzane stopniowo. Ale zobaczymy. Kolejną wieścią, która troszkę jest pokłosiem tego, że bitwy pomiędzy Microsoftem a Sony, głównie chodzi o przejęcie Activision, jest to, że wyciekły kolejne plany Microsoftu i niestety mam tutaj dla Was smutną wiadomość. Tu trzeba troszkę czytać pomiędzy wierszami, ale mamy tutaj to, co planuje Microsoft. Jednym to może dla jednych będzie ok, dla innych nie. Ja uważam, że dla mnie to nie jest ok. W każdym razie wyciekły plany nowego Xboxa, czyli odświeżonej wersji Xbox Series X, która, uwaga, już ma nie mieć napędu.
Mam wrażenie, i jeszcze druga wiadomość, w 2028 roku jest planowana nowa konsola Xboxa. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie jej nazwa, ale ma to być zupełnie nowa konsola, natomiast ma być jeszcze przed tym wydana właśnie ta odświeżona wersja Xbox Series X. Różnica jest taka, że ta konsola, i tu chciałem to podkreślić, nie ma napędu płyt. Nie ma napędu, znaczy nie ma czytnika płyt. I ja mam wrażenie, i chciałbym się mylić, ale to jest już przygotowywanie nas, że kolejna konsola Microsoftu, która pojawi się w 2028, nie będzie już na fizyczne nośniki. Wszystko będzie oparte o granie cyfrowe. Ja mówiłem o tym od dawna, że to jest wprowadzane stopniowo, to ma nas przyzwyczaić do tego. Pamiętam, że kiedyś Sony próbowało to z PSP Go, ale wprowadzili to za szybko i niestety się na tym przejechali. Dlatego teraz mamy taki na rozpęd, że tak powiem, taki okres przejściowy, że mamy i konsolę z czytnikiem, i konsolę cyfrową, i zrobiło i to i Sony, i zrobił Microsoft. I teraz ta wersja Refresh, która pojawi się Xboxa, która a propos ma być cylindryczna, obudowa ma być cylindryczna, a nie prostopadłością, ma nie mieć czytnika CD. Oczywistym jest, że skoro tak w tą stronę idzie, że nowa konsola, która tam pojawi się w 2028 roku, na 99% też nie będzie już miała czytnika i wszystko pójdzie w cyfrową dystrybucję. I podobnie myślę, że zagra też PlayStation. Znaczy nie znaczy to, że kiedy pojawi się PlayStation Pro, to 5 Pro, jeżeli się pojawi, że ona będzie bez czytnika, bo tam już wiecie, te przesłanki są takie, że oni planują odłączany napęd, że będziesz miał konsolę, jak będziesz chciał napęd, to sobie ten napęd dokupisz. Także to jest już takie coraz bardziej agresywne przygotowywanie nas do tego, że kolejna generacja konsol będzie generacją konsol całkowicie cyfrowych. Aczkolwiek uważam, że firma, która Microsoft albo Sony, nie wiem, wprowadzi konsolę, jeżeli oczywiście nowa konsola na nową generację będzie na przykład wprowadzi coś takiego, że dostaniemy odłączany napęd, czyli kupujesz sobie konsolę podstawową i możesz dokupić sobie napęd, w mojej opinii ona wygra tą generację konsol, bo nadal jest mnóstwo graczy, którzy cenią sobie fizyczne nośniki. Jasne, to jest trochę takie, wiecie, boomerstwo, ale ja uważam, że fizyczny nośnik, właściwie nie boomerstwo, tylko dziadostwo, dziadowanie. Ja uważam, że fizyczny nośnik nadal jest ciekawym pomysłem i chociaż nawet te gry ostatnio wydawane, kiedy mamy same instalatory na płytach, też pokazują właśnie, że to idzie w tą stronę fizycznych, znaczy skasowania fizycznych rozwiązań, fizycznych nośników na rzecz cyfry. I ja myślę, że nowa generacja konsol już będzie całkowicie cyfrowa. Nie wiem, że nie jest to tak, że wszyscy się tym przejmą, bo mnóstwo ludzi się tym w ogóle nie przejmie i trudno, i będą grali po prostu na cyfrowych. Natomiast ja uważam, że któraś firma powinna się zdecydować na wprowadzenie nawet zewnętrznego nośnika podłączanego do konsoli, chociaż wtedy oczywiście część gier musiałaby być wydawana na nośnikach, ale może to by poszło w tą stronę, że dzisiaj wtedy edycja kolekcjonerska to była edycja na fizycznym nośniku. Kiedyś dawno, lata temu mówiłem o tym, że to do tego dojdzie, że to, co jest dla nas normalne dzisiaj, czyli gra na płycie, za kilkanaście lat będzie edycją kolekcjonerską, że gra jest na fizycznym nośniku. Kiedyś o tym mówiłem. No zobaczymy. W każdym razie takie są plany Microsoftu. Czy to się przyjmie, czy nie przyjmie, rynek zweryfikuje. Natomiast no ja uważam, że konsola bez nośnika to nie jest dobry pomysł. No ale co ja tam wiem? Ja nie mam na to wpływu. Trendy są takie, że wszystko idzie coraz bardziej w cyfryzację, więc prawdopodobnie tak się pojawi. Tak się stanie. Przepraszam za to, że cały czas, ale nie mam na to wpływu. Mam niestety zatkane zatoki i to wszystko przez zatoki.
W zeszłym tygodniu odbyło się też Tokyo Games Show. Mam tutaj dla Was kilka filmów, że tak powiem, może nie z pierwszej ręki, bo dostałem od Mariusza z kanału Polish Sushi, który po prostu był na tych targach, bo on mieszka w Tokio i zgrał mi kilka filmów. Natomiast to fajnie też pokazuje, bo to z tych krótkich filmików można zobaczyć ciekawą rzecz, że te targi Tokyo Games Show są troszkę na innym poziomie niż to, co na przykład Gamescom czy E3, świętej pamięci E3, Gamescom, że tam nadal kultywuje się takie tradycyjne targi, gdzie są hostesy, ogromne jakieś różne atrapy, różnych elementów z gier i to wszystko jakby jest kultywowane. Widać, że Japończycy to lubią i tam jakby mam wrażenie, że TGS to jest takie E3 końca lat 90. Oni cały czas trzymają się tego, przynajmniej tej stylówy takiej. W tych europejskich targach na Gamescomie już nie ma hostes, na E3 też już w którymś momencie pokasowali te hostesy, a jednak na Tokyo Games Show nadal te elementy są. Fajnie to pooglądać, nie? Takie targi, widać, że one są nadal popularne w Japonii. Oczywiście królują tam gry japońskich producentów, a więc Metal Gear Solid, nowy, Final Fantasy VII, ten Rebirth. Natomiast fajnie, Tekken 8 też a propos. Natomiast fajnie te targi wyglądają, chciałbym kiedyś na nie pojechać i zobaczyć na własne oczy. Natomiast wydaje mi się, że rola targów jako takich z roku na rok coraz bardziej się zmniejsza i tak jak gry przechodzą na cyfrę, tak i targi przechodzą na edycję cyfrową. Jest to po prostu tańsze i można powiedzieć, że nawet miejscami dociera do większej ilości osób niż faktycznie takie targi fizyczne i to wszystko idzie coraz bardziej w cyfryzację, więc targi idą w cyfryzację. A skoro już jesteśmy przy TGS-ie, pokazano dwa trailery. Wreszcie zobaczyliśmy kolejny trailer Like a Dragon Infinity Wealth, gdzie w zasadzie 5-minutowy trailerek, który pokazuje już troszkę bardziej rozgrywkę, minigierki. Można powiedzieć, że to takie troszkę w pewien sposób klasyki Yakuzy, a więc oczywiście jakieś tam tańczenie. Chyba będą też zapasy z tego co widzę, tak mi się wydaje. Jakieś tam gry rytmiczne, łowienie ryb. W każdej grze japońskiej z otwartym światem musi być łowienie ryb i baseball. Baseball i łowienie ryb to jest sport narodowy chyba Japończyków, nie wiem, tak mi się wydaje. W każdej grze to jest. Jakieś jeżdżenie na rowerku, ale to było już w poprzedniej części. Jest trochę tego. Także całkiem fajnie się zapowiada. I oczywiście pokazano też trailer, nie zapomniano o The Man Who Erased His Name, aczkolwiek ja Wam tego traileru nie pokażę, z tego względu, że pokazuje on sam początek rozgrywki. Ja sam nawet go nie oglądałem, szczerze mówiąc, bo ja nie lubię sobie spoilerować gry, trailerami. Ja bardzo rzadko trailery oglądam takie już blisko premiery. W każdym razie pokazano te dwa materiały filmowe. W Japonii nadal Yakuza to jest potężna marka, przepotężna i tam ludzie się naprawdę tym jarają. Ja to chyba powinien w Japonii mieszkać, bo ja też się jaram. W każdym razie, dobra. Ostatnią chyba najważniejszą nowością w zeszłym tygodniu było to, że Cyberpunk doczekał się łatki z numerkiem 2.0, która zmienia dużo, powiem Wam. Miałem okazję przetestować przedpremierowo i łatkę i widmo wolności, o czym zaraz powiem. I powiem Wam, że faktycznie zmiany, które zostały wprowadzone w Cyberpunku, oceniam na plus. Aczkolwiek, tak jak CD Projekt zapowiedział, że najlepiej zacząć grać w grę od samego początku, a nie od save'ów, jeżeli już gdzieś tam przeszliście. I rozumiem to, bo ja oczywiście nie chciałem grać od początku, tylko chciałem grać już moją postacią, którą miałem ukończoną całą rozgrywkę, całą fabułę i czułem się mocno zagubiony. Przede wszystkim zmieniono drzewka umiejętności na zupełnie nowe. Troszkę zmieniono wszczepy. Dodano walkę w samochodach, co też jest fajnym pomysłem. Dodano bardziej agresywną policję. Również system policji świetnie wypadł, tutaj szanuję. Widać, że dużo tych rzeczy zostało zmienionych na lepsze.
I jeżeli nadal nie graliście w Cyberpunka, no to jest teraz idealny moment, żeby w Cyberpunka 2.0 zagrać sobie i sprawdzić, o co tyle szumu. Wraz z Cyberpunkiem i to w ogóle to ja bardzo lubię to, że wszystkie nowości, które wymyśla Nvidia, one od razu są implementowane w Cyberpunku. Prawdopodobnie CD Projekt Red ściśle współpracuje z Nvidią, także co tam Nvidia wymyśli nowego, to oni zaraz do Cyberpunka. I w Cyberpunku debiutuje DLSS 3.5. Tak naprawdę jest tutaj jedna z rzeczy, która jest nowa, czyli zaprzęgnięto sztuczną inteligencję do nie wiem jak to powiedzieć tak naprawdę. Chodzi ogólnie o sam ray tracing, a tak naprawdę o path tracing. I w grze po zaimplementowaniu łatki 2.0 pojawia się funkcja DLSS 3.5, aczkolwiek jest ona nieaktywna do momentu, aż nie uruchomicie trybu overdrive, czyli nie uruchomicie trybu path tracingowego, bo tylko z path tracingiem DLSS 3.5 działa. Powiem tak, co zmieniono i czy... Znaczy może tak, co zmieniono? Przede wszystkim DLSS 3.5 zapewnia lepszą jakość odbić, bardziej wyraźną, czyli tych, no można powiedzieć, odbić przy użyciu śledzenia promieni, z tego względu, że zaprzęgnięto sztuczną inteligencję, prawdopodobnie, bo jeszcze tej technologii nie zgłębiałem, dopiero tak naprawdę mówię to na oko, tak, co zauważyłem. Głównie chyba chodzi o to, że naprawiono głównie denoisera, który powodował to, że klatka, która była tworzona przez denoisera z śledzeniem promieni, miała taką dosyć dużą kaszkę. Następnie znaczy w zasadzie to nie denoiser, to generował tylko rdzenie RT. Następnie wchodził denoiser, którą tą klatkę wygładzał, pozbywał się tej kaszki, no i to było wrzucane na końcową klatkę. Natomiast problem był taki, że denoiser nigdy nie działał w ten sposób, że on idealnie tą klatkę wygładzał. Zazwyczaj w grach ze śledzeniem promieni na pewno zauważyliście to, że odbicia zawsze są trochę rozmyte, nie są idealne, tylko są zawsze rozmyte, czasami coś tam miga, czasami coś tam drga sobie delikatnie, to przez to, że denoiser właśnie nie do końca wykonał swoją robotę, bądź szum na klatce był zbyt duży. No i teraz zaprzęgnięto sztuczną inteligencję prawdopodobnie do generowania, znaczy do wygładzenia lepiej, czy też rekonstrukcji klatki wraz z denoiserem, czyli ponownie klatka jest renderowana tam, nie wiem, w ilu pasach, ciężko mi powiedzieć, ale tam jest niska ilość tych pasów, jeżeli chodzi o przejścia przy generowaniu śledzenia promieni, czy tam tych odbić. No i potem wchodzi denoiser wspomagany sztuczną inteligencją, który rekonstruuje tą klatkę i ta klatka wygląda lepiej, nie jest taka rozmyta i dzięki temu te odbicia są wyższej jakości. Wiem, że troszkę ja lubię taką gadkę, ale to jest po prostu, wiem, że trafiam do 2 osób, którzy to oglądają. Jeżeli będę miał chwilę, przygotuję taki jakiś materiał na temat DLSS 3.5, tylko muszę jeszcze zgłębić dokładnie, w którym momencie to AI wchodzi tam, ale wydaje mi się, że ono wchodzi w momencie, kiedy wchodzi denoiser, który odszumia klatkę i wtedy właśnie sztuczna inteligencja jeszcze dodatkowo tą klatkę podbija jej jakość, żeby ona nie była taka rozmyta i dzięki temu odbicia są bardzo wysokiej jakości, to raz, a dwa, nie ma tego drgania, nie ma tych szumów, nie ma jakiegoś ziarna, które gdzieś tam się pojawia, wszystko jest bardziej wygładzone i o wiele wyższej jakości. Także jeżeli macie okazję, ja sprawdzę, mówię, jak będę miał chwilę, to sprawdzę i zrobię o tym materiał, teraz nie za bardzo mam na to czas, ale jak tylko będę miał chwilkę, to na pewno się tym zajmę. Dobra, co nowego u mnie? 2 rzeczy. Będzie w tym tygodniu materiał z recenzją, tak naprawdę może nie z recenzją, ale z Cyberpunka 2.0 ogrywanego na GeForce 4060 Ti od firmy Zotac. Otrzymałem aż 3 różne karty. 4070 Ti, 4070 i 4060 Ti. I chciałem zrobić materiał na tej najsłabszej karcie, tak naprawdę, żeby pokazać Wam, jak Cyberpunk na tej karcie działa i tam będzie w tym materiale więcej o patchu 2.0. No i też tutaj akurat nie pokażę DLSS 3.5, bo path tracing na 4060 Ti to zdecydowanie za dużo. Natomiast omówię bardziej nowości
w Cyberpunku. No i zobaczymy, jak sobie ta karta działa. To jest bardzo fajny pomysł miał Zotac, bo to jest karta we współpracy z Marvelem, czyli w zasadzie ze Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Nie widziałem tego filmu jeszcze, pierwszą część widziałem, ale miało tutaj Zotac naprawdę bardzo fajny pomysł, jeżeli chodzi o kartę, ze Spider-Manem, o której Wam opowiemy w materiale, który zobaczycie w tym tygodniu. Drugą rzeczą, którą prawdopodobnie w tym tygodniu jeszcze nie będę robił, to jest recenzja Logitecha G Cloud, czyli troszkę takiej odpowiedzi na te Steam Decki, Rogalaj. Jednakże tutaj Logitech miał troszkę inny pomysł. Głównie jest to konsola, ona ma co prawda Androida, ale głównie jest ona raczej skierowana na granie w chmurze, czyli na Xboxie, Xbox Cloud, czy też na Steamie, poprzez tą usługę przesyłania obrazów. Wszystkiego się dowiecie. Całkiem fajny sprzęt, aczkolwiek no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o moc, no to tak powiem Wam, jest 4 razy słabszy niż mój telefon, ale tak jak mówię, Logitech miał raczej pomysł, żeby to była konsola do grania w chmurze, a nie konsola na Androidzie, która ma odpalać jakieś tam emulatory, ale to wszystko o tym się dowiecie. Dobra, co w tym tygodniu, słuchajcie, już Wam mówię, w tym tygodniu prawdopodobnie ten film, który oglądacie, wrzuciłem go rano, bo na 13 dzisiaj schodzi embargo Phantom Liberty, i ten Phantom Liberty już będziecie mogli zobaczyć o godzinie 1 czasu polskiego, o ile dobrze pamiętam, chyba o 1 schodzi embargo. Prawdopodobnie przepraszam, nie mogę się pozbyć tego kaszlu, kurde. Prawdopodobnie w środę, znaczy nie wiem czy w środę, na pewno w któryś dzień będzie ten materiał z Zotaca, nie wiem który, bo też muszę zobaczyć jaki tam mam to okienko czasowe, więc nie chcę za bardzo planować nic na poszczególne dni, bo nie chciałem robić takiej sytuacji, że będę w 2 dni wrzucał, jeden dzień wrzucał 2 filmy. W każdym razie to się na pewno pojawi. Mam jeszcze kolejną grę na PSP skończoną, którą też będę recenzował. Ostatnio było Pursuit Force. Rzadki tytuł okazało się, wiele osób nie grało i zupełnie tego tytułu nie zna, byłem zdziwiony. W każdym razie będę nad tym na pewno pracował, nad nową grą na PSP, tak sobie szybko otwieram, co tu jeszcze mam do zrobienia. I pewnie wrzucę jakiś materiał, jeżeli tylko mi gardło pozwoli i faktycznie, bo do czwartku mam ten antybiotyk, więc mam nadzieję, że już do czwartku mi to przejdzie. To albo poleci pewnie jakieś nowe sztosy na C64 nagram, które również się pojawią, albo no coś tam innego takiego z serii, można powiedzieć, pogadajmy, tak? Na pewno coś tam będę wrzucał. Ten czas, który się teraz zbliża, będzie dość intensywny, bo wiadomo, cały czas będą pojawiać się nowe gry, także będzie mi ciężko tutaj jeszcze robić jakieś materiały pomiędzy. Głównie będę skupiony na recenzjach nowych tytułów, które będą się pojawiały. No w zasadzie od przyszłego tygodnia, można powiedzieć, się zaczyna wysyp, bo wchodzi Assassin's Creed Mirage i chyba Forza 5 października. Mam tak zapisane w kalendarzu, chyba że zmienili, znowu się gdzieś przesunęła premiera, ale nie pamiętam, no chyba nie. W każdym razie od przyszłego tygodnia Mirage i Forza, także będę dla Was ogrywał te rzeczy. No to tak jak mówię, no wtedy jeżeli wchodzą te recenzje nowych tytułów, to naprawdę jest ciężko wykrzesać jeszcze trochę czasu, żeby nagrać jakieś inne rzeczy. Dobra, to tyle. Powiem tak, w zeszłym tygodniu powiedziałem, że spotykamy się na Discordzie, żeby oglądać na wspólny odcinek, ale niestety choroba mnie poskładała. Zacząłem kaszleć tak, że w zasadzie uznałem, że nie ma sensu pojawiać się na Discordzie, bo i tak byśmy nie pogadali. Więc dzisiaj też nie mówię konkretnie, że będę. Zobaczymy. Może będę, może nie będę. Zależy od tego, jak tam będzie z tym kaszlem. Jeżeli będę, to o 20 się widzimy na Discordzie na wspólnym oglądaniu tegoż Enerflesha. Dobra, pobełkotałem sobie trochę. To tyle. Pozdrawiam z Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.